Siema, witam w kolejnym gameplayu z Nintendo Switch OLED. Zaprezentuję dzisiaj trylogię Ace Attorney, Phoenix Wright. Są to 3 gry właśnie z postacią Phoenixa Wrighta. I są to gry, które pierwotnie ukazały się, o ile dobrze pamiętam, na Nintendo DS-ie, a może nawet jeszcze na Game Boy Advance. Nie potrafię dokładnie określić, bo średnio się nimi kiedyś interesowałem. Ale teraz Wam chciałbym zaprezentować, bo są to ciekawe gry. Są to takie gry, jakby to powiedzieć, z gatunku visual novel, czyli czytamy tylko dialogi i dokonujemy jakichś tam wyborów. Coś w ten deseń. Jesteśmy w tej grze prawnikiem. Cholera, czemu ja? Który po prostu broni swoich klientów w sądzie, nie? Są na przykład oskarżeni o morderstwo. Tutaj jak widać na scence typek zabił babkę i chce wrobić w to jej byłego chłopaka. Mogę to zrobić tak, jakby on to zrobił. Upozorować. No i będzie sprawa w sądzie. Sąd. Lobby numer 2. Phoenix, to jest nasz koleś. Ale jestem zdenerwowany. Tylko jak on mówi, to go nie widać. Mia Wright, to jest szefowa jego. O, hej szefie. Cieszę się, że jesteś na czas. Muszę powiedzieć, Phoenix, że mi zaimponowałeś. Nie każdy bierze od razu za pierwszym razem sprawę o morderstwo. To dużo o tobie mówi i o twoim kliencie. Dziękuję. Ale to dlatego, że ja jestem winien mu przysługę. Przysługę? To znaczy, że znasz oskarżonego sprzed rozprawy? Tak, tak naprawdę zawdzięczam mu w pewien sposób tą pracę. Jest jednym z powodów, dla których zostałem adwokatem. O, to dla mnie wiadomość. Chcę mu pomóc w każdy możliwy sposób. Bo ja tak naprawdę chcę mu pomóc. Wiszę mu to, no, powiedzmy. A, teraz on. Moje życie jest skończone. Czy to twój klient tam się wydziera? Ta, to on. Śmierć! Zrobię to, umrę. Brzmi, jakby chciał umrzeć. Tak. To jest nasz klient, Buzz, który jest też przyjacielem Phoenixa. Nick. Hej. Siemasz, Larry. Koleś, jestem winny. Powiedz im, że jestem winny. Daj mi wyrok śmierci. Nie boję się śmierci. Co? Co się dzieje, Larry? To wszystko skończone. Jestem skończony. Nie mogę żyć na świecie bez niej. Nie mogę. Kto? Kto zabrał ją ode mnie, Nick? Kto to zrobił? Musisz mi powiedzieć, kto zabrał moje maleństwo. Gazety mówią, że to ty. To, co jest na niebiesko, to jest to, co my sobie myślimy. W myślach mówimy, no nie? Nazywam się Phoenix Wright. To jest opowieść. Moja pierwsza sprawa jest w miarę prosta. Młoda kobieta została zabita w jej apartamencie. Jej chłopak został aresztowany jako oskarżony. Larry Buzz, najlepszy mój kolega od czasów szkoły. Jeżeli coś śmierdzi, to zazwyczaj jest to Buzz. To było takie przysłowie. W wieku 23 lat dobra, nieważne. Hichasek. Umiał się pakować w kłopoty, ale zazwyczaj to nie była jego wina, po prostu był pechowcem. Ale tak naprawdę to koleś o dobrym sercu. Dlatego mu to wiszę. Dlatego wziąłem tą sprawę. I mam zamiar to zrobić. No i zaczynamy chyba rozprawę już tego kolesia. Godzina 10 rano. Sąd. Jest sędzia. Sesja sądu dla pana Larego Buzza. Prokurator jest gotowy, Wysoki Sądzie. Obrona jest gotowa, Wysoki Sądzie. Panie Wright,
To pańska pierwsza rozprawa, czyż nie? Tak, Wysoki Sądzie, jestem lekko poddenerwowany. Morderstwo to poważny zarzut dla pańskiego klienta. Niech pan kontroluje swoje nerwy. A dziękuję, Wysoki Sądzie. Panie Wright, z wyżej wymienionych powodów powinniśmy chyba zrobić test pańskiej poczytalności. Ten już się zestresował. Test określi zawiera kilka prostych pytań, odpowie pan na nie szybko więc tak, kto jest oskarżonym? No Larry Bass, nie? Wysoki Sądzie, zgadza się. Następne pytanie. Sprawa o morderstwo, więc kto jest ofiarą? Teraz on sobie przypomniał, że nie wie, kto jest ofiarą. I teraz będzie mały tutorialik. Ona, jego szefowa, mu podpowie, jak może sprawdzać dokumenty. Więc ona mu teraz podpowie, że możesz wziąć court record, przyciśnij przycisk R, żeby to sprawdzić w każdym możliwym momencie. Sprawdzaj to często. Mr. Wright. Kto jest? No i teraz jak ciśniemy R i teraz ciśniemy jeszcze raz R, to mamy profile postaci. No i tu widzimy, że ofiarą jest Cindy Stone. Więc wybieramy Cindy Stone. Imię ofiary to Cindy Stone. Poprawnie. Teraz proszę mi powiedzieć, jaka była przyczyna śmierci. No i teraz znów możemy spojrzeć sobie tutaj i tu mamy z jej sekcji zwłok ten raport. Przyczyna śmierci: utrata krwi przez uderzenie, czyli hit with a blunt object, czyli została uderzona jakimś tym tępym przedmiotem. Dobrze. Więc możemy zaczynać rozprawę. Śmieszne miny on robi. Pytanie zadaje prokurator, Wysoki Sądzie. Więc tak, pan Wright powiedział, że została uderzona przedmiotem. Jakby pan wyjaśnił, czym był ten przedmiot? Narzędziem morderstwa była statuetka myśliciela. Była leżąca na podłodze obok ciała. Rozumiem. Sąd akceptuje to, przyjmuje to do dowodów rzeczowych. I teraz możemy sprawdzać te dowody. I ona nam podpowiada, że możemy sprawdzać te dowody rzeczowe. Okej, wiemy już to. Dobrze, panie Payne. Prokurator może wezwać pierwszego świadka. Więc wzywa oskarżonego Mr. Boots, tak po polsku. On się pyta szefowej, co wie, ona uważaj, nie chcesz przegapić żadnych informacji. No i właśnie to jest ważne w tej grze, że musimy wszystko czytać, zapamiętywać i kojarzyć fakty, bo świadkowie na przykład zeznają fałszywie, my możemy wtedy przejrzeć dokumenty, w których są inne rzeczy wypisane, możemy podważyć ich zeznania i wtedy właśnie może wyjść, że kłamią. Więc teraz oskarżony wchodzi na salę. Wygląda dość pewnie siebie. Panie Boots, czy to nieprawda, że ofiara zerwała z panem? Uważaj, koleś. Byliśmy razem świetnie, jak Romeo i Julia, ale Kleopatra i Marek Antoniusz. Czy oni wszyscy nie umarli przypadkiem? Nie zostałem rzucony. Po prostu nie odbierała moich telefonów. Ani mnie widywała. Nigdy. A co? Jakby pan opisał ogólnie, co to znaczy być rzuconym? I kompletnie pana opuściła i widywała innych mężczyzn. Wróciła właśnie z jednego ze swoich
z jednego widzenia z jednym z nich dzień przed morderstwem. Co masz na myśli, mówiąc jednego z nich? Kłamstwa. Wszystko to kłamstwa. Nie wierzę w ani jedno słowo. Wysoki sądzie, paszport ofiary. Wnioskując z tego, była w Paryżu dzień przed swoją śmiercią. Rzeczywiście, zdaje się, że wróciła dzień przed śmiercią. Koleś, no bez jaj. Była modelką, ale nie miała dużego przychodu, więc miała kilku cukrowych tatusiów. Tatusiów cukrowych? No tak, starszych mężczyzn, którzy dawali jej hajs i prezenty. Zabierała ich pieniądze. Więc widzimy, jakim typem kobiety była pani Stone. Powiedz mi, panie Baz, co o niej myślisz teraz? Right? I on teraz mogę zadecydować, czy chcę, żeby odpowiedział, czy żeby nie odpowiadał. Mogę poczekać, albo mogę mu zabronić. No dobra, niech gada, mam to gdzieś. Więc, panie Baz, koleś nigdy. To jakieś slangowe słowo, którego nie rozumiem. Umrę. Kontynuujmy. Wierzę, że motyw jest dla każdego jasny. Jest. To nie wygląda dobrze. Następne pytanie. Przybył pan do apartamentu dzień przed morderstwem, czyż nie? Tak czy nie? Może tak, może nie. Przybył. Niech odpowiada szczerze. Tak, byłem tam. Przybyłem. Porządek ma być. Spokój. Więc, panie Baz, koleś, wyluzuj. Nie było jej w domu, człowieku. Więc nie widziałem się z nią. Wysoki sądzie, oskarżony kłamie. Jak to kłamie? Prokuratora chce wezwać świadka, który udowodni, że pan Butz kłamie. No to się liczy. Kto jest pańskim świadkiem? Mężczyzna, który znalazł ciało. Widział, jak on odchodzi z miejsca zbrodni. Porządek ma być w sądzie. Panie Payne, może pan wezwać świadka? Oczywiście, wysoki sądzie. To nie wygląda dobrze. W dniu morderstwa mój świadek sprzedawał gazety w budynku ofiary. Proszę pana Franka Sahita na stanowisko. Jakiś pedałkowaty frajer. Sprzedaje pan subskrypcję gazet? Tak, gazet, tak. Panie Sahit, może pan zeznać swoje świadectwo. Powiedz, co pan widział w dniu morderstwa. I teraz on będzie zeznawał. Tu ważne jest, żeby zwracać uwagę, co on mówi. Chodziłem od drzwi do drzwi, sprzedając gazetę. Widziałem mężczyznę obok apartamentu. Musiał się śpieszyć, bo wyszedł, zostawił drzwi niedomknięte. Myślałem, że to dziwne. Zajrzałem do środka i zobaczyłem leżące ciało kobiety. Nie ruszała się i była martwa. Przeraziłem się i nie byłem w stanie wejść do środka. Myślałem, żeby zadzwonić na policję, ale telefon w apartamencie nie działał. Poszedłem więc do parku i znalazłem publiczny telefon. Pamiętam, że to była dokładnie godzina 1 po południu. Mężczyzna, który uciekał, to był bez wątpienia oskarżony, który tu siedzi obok mnie. Dlaczego telefon nie działał?
Wysoki Sądzie, w tym czasie, kiedy było morderstwo, był blackout w budynku, czyli nie było prądu. Czy telefony nie powinny działać w czasie blackoutu? Tak, Wysoki Sądzie, ale jakieś tam, coś tam nie działały normalnie. I ten telefon był jednym z nich. Wysoki Sądzie, mam tutaj nagranie z blackoutu, zaświadczenie, no takie od elektrowni. Ok, panie Wright. Tak, Wysoki Sądzie. Może pan swoje cross-examination, czyli przesłuchanie przeprowadzić. I teraz my wchodzimy do akcji. Teraz Wright. Prawdziwa gra się zaczyna. Co ja naprawdę powinienem zrobić? Musisz wyłapać jego kłamstwa w zeznaniu świadka. Kłamstwa. To on kłamał. Klient jest niewinny, prawda? Więc świadek musiał kłamać w zeznaniu. A jeżeli on jest naprawdę winny? Ale jak mam udowodnić, że nie jest? Masz klucz. Jest w ewidencji. Porównaj zeznania świadka z ewidencją, którą masz w ręku. Muszą być jakieś niezgodności. Najpierw z nagraniem z sądu i ze zeznaniem. Jeżeli znajdziesz, zaprezentuj niezgodności w twarz świadka. Ok. Otwórz court record i znajdź niezgodności w jego zeznaniu. No i teraz zaczyna się zabawa. Przesłuchanie. On będzie jeszcze raz zeznawał. I teraz możemy coś zaprzeczyć, podważyć. No ale tu w tym pierwszym zdaniu chodziłem od drzwi do drzwi. Tu nie ma co zaprzeczać. Tu też nie ma co zaprzeczać. Zajrzałem do środka. Kobieta była martwa. Nie wszedłem do środka. Pomyślałem, żeby zadzwonić, ale telefon nie działał. Czyli zauważcie, powiedział, że nie wszedł do środka, ale jednocześnie powiedział, że telefon nie działał. Czyli tak. Czekajcie. Telefon nie działał? Tak, nie działał. Ale mówił pan, że nie wszedł pan do apartamentu. Mogę to wyjaśnić. Był telefon na półce. Dosięgnąłem go nie wchodząc. Nie działał, tak? Co się działo później? Poszedłem do parku i znalazłem publiczny telefon. Podważ mi. Dlaczego publiczny? Nie mam komórki. Było już po południu, nie było nikogo w sąsiednich apartamentach. O której godzinie pan dzwonił? To była 1:00 godzina. I teraz możemy podważyć jego zeznania. Zaraz. To. Czas śmierci między 4:00 a 5:00 po południu, a on powiedział, że była 1:00. Więc możemy tego użyć. Sprzeciw. Znalazł pan ciało o 1:00, tak? No tak, o 1:00. Na pewno. Ciężko mi w to uwierzyć. Z raportu wynika, że czas śmierci był między 4:00 a 5:00. Żeby ciało było o 1:00. Jak pan wyjaśni tą 3-godzinną lukę w czasie? Już się zaczyna pocić. Po jego zeznaniu ciężko to uwierzyć. Panie Shahid, dlaczego pan obstawiał przy tym, że była 1:00? Great job. Punkt. Punktować jego niezgodności. Kłamstwo zawsze tworzy nowe kłamstwo. Przejdź od jednego i zawsze posypią się kolejne. Więc od nowa jedziemy.
Coming from the television. I on mówi, że z telewizji dochodził. Więc teraz chciałbym to podważyć tym, że był blackout. A nie mogę teraz tego podważyć, dobra. Że to mogło być nagrane na tej kasecie i że to było o 1:00. Bardzo przepraszam za prowadzenie w błąd. Słyszał pan nagranie na kasecie. Może pan egzaminować świadka. Wiesz co robić. Mam. Dobra. I teraz jedziemy znowu. I'll hear the time. In the television. Ok, zaprezentujmy. Blackout był do godziny 6. Sprzeciw. Ale prokurator powiedział, że był blackout. I to dowodzi, że nie było prądu. Nie mogłeś słyszeć tego w telewizji albo na wideo. No, obrona ma dobry punkt. Czy ma pan na to wyjaśnienie, panie Sahid? No, muszę pomyśleć chwilę. Już wiem. Teraz sobie przypominam. No dajesz. Proszę o wybaczenie, Wysoki Sądzie. To musiał być szok ze znalezienia ciała. I kolejny raz będzie zeznawał. Tak naprawdę nie słyszałem czasu. Widziałem. Tam był zegar stołowy. Broń mordercy. Użył go do zadania ciosu. I to musiało być to, co widziałem. Widział pan zegar. To by mogło wyjaśnić. Teraz możemy przeegzaminować świadka. Dobra. Jedziesz, maleńki. Murder weapon. Więc teraz podważymy to, bo murder weapon to była statuetka. Poczekaj. Bronią nie był zegar, to była statuetka. Jak to może być zegar? Ty i te twoje sprzeciwy i dowody. Kim ty myślisz, że jesteś? Odpowiedz, panie Sahid. Widziałem. Okej, to był zegar. Wysoki Sądzie, jeżeli mogę się wtrącić, tak, panie Payne. Jak oświadczył świadek, statuetka w istocie jest zegarem. Ten kark jest włącznikiem. Tam wciskasz i ona mówi godzinę. Nie wygląda jak zegar. Proszę wybaczenia. Rozumiem. Czyli broń mordercy to był zegar. Więc, panie Wright, wychodzi na to, że zeznanie świadka jest poprawne. To jest zegar. Czy ma pan problemy ze zeznaniem? Tak, mam. Jedyny sposób, że wiedział, że zegar jest bronią mordercy, to to, że trzymał w własnych rękach. Świadek zeznał, że nigdy nie wszedł do apartamentu. Rzeczywiście. Wiedział, że zegar, ponieważ wszedł do apartamentu. Byłeś w środku w dniu morderstwa. Udowodnij mi to teraz. Zrobię więcej. Mogę udowodnić, że to ty jesteś mordercą. Uderzyłeś ją zegarem i szok spowodował, że zegar przemówił. To był dźwięk, który słyszałeś. Spokój.
Proszę kontynuować, panie Wright. Tak, wysoki sądzie. Pan Sahid, dźwięk musiał zrobić na panu wrażenie. Zrozumiałe. Broń rzadko przemawia. Ten dźwięk wrył się w pańską pamięć. Spójrzcie na jego twarz. Czy świadek może współpracować? Czy uderzyłeś ofiarę zegarem? Tego dnia nie, nigdy. Zegar widziałem. Dostał peruką. Shut up. Nienawidzę cię. To był on, mówię wam, to widziałem, zabił ją. Powinien spłonąć, dajcie mu karę śmierci. Spokój w sądzie. Wysoki sądzie, proszę o chwilę. Tak, wysoki sądzie. Mówi pan, że dźwięk pochodził z zegara. Ma pan jakieś dowody? Wysoki sądzie. To był ewidentnie ten zegar. Spróbujcie wydać dźwięk z zegara. Teraz tu w sądzie, wysoki sądzie. Mogę wziąć ten zegar? Więc to był myśliciel. Słyszeliśmy zegar. Jakie są pańskie konkluzje, panie Wright? Panie Payne, czy może mi powiedzieć, która jest godzina? 11:25. Jak pan widzi, jest zegar 3 godziny opóźniony. To tak jak kiedy pan Sahid słyszał w czasie śmierci. Proszę się z tego wyplątać. Zapomniałeś jednej rzeczy. Ten zegar może iść 3 godziny wcześniej, to niczego nie dowodzi. Skąd wiesz, że szedł 3 godziny wcześniej w dniu morderstwa? Jeżeli tego nie możesz udowodnić, to nie wygrasz sprawy. Ma rację. Jak mu to udowodnić, cholera? Byłem tak blisko. Panie Wright. Tak, wysoki sądzie. Nie mogę przyjąć tego dowodu, niestety. Potraktowaliście mnie jak kryminalistę. Jesteście jak ślimaki. Co, przegrałem? Serio? A nie. Jeszcze zwrot akcji. Nie poddawaj się teraz, myśl. To koniec. Nie mogę udowodnić, że zegar spóźniał się w dniu morderstwa. Nikt tego nie udowodni. Tak, ale to nie znaczy, że nie możesz wygrać. Myśl. Nie marnuj czasu. Myśląc, że był 3 godziny opóźniony. Myśl ponadto. Dlaczego zegar był opóźniony? Wpadnij na rozwiązanie. Dlaczego zegarek... Dobra. Panie Wright? Czy ma pan dowody? Mam dowody. Więc zobaczmy te dowody. I tym dowodem jest paszport.
Ofiara wróciła właśnie z zagranicy dzień przed morderstwem. Jak wiemy, różnica czasu między Paryżem i tutaj wynosi 9 godzin. Kiedy jest 4, jest 1 następnego dnia, zegar nie był opóźniony 3 godziny, był 9 godzin do przodu. Nie został zresetowany przez ofiarę po powrocie do domu, dlatego czas w momencie śmierci był zły. Wystarczy, panie Sahib, albo panie, zrobiłem to. Więc sprawa się zrobiła obrót. Niech się spodziewali, inny niż się spodziewaliśmy. Pański świadek został aresztowany i zabrany, Wysoki Sądzie. Bardzo dobrze, panie Wright. Tak, Wysoki Sądzie. Jestem pod wrażeniem. Nie myślałem, że ktoś może obronę załatwić tak szybko. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Więc to wszystko formalność. Mr. Larry Bass jest niewinny. No i tak wygraliśmy naszą pierwszą sprawę. I tak na tym polega generalnie ta gra. Trzeba myśleć, analizować dowody, podważać zeznania świadków. No i przede wszystkim no, trzeba niestety ogarniać angielski w jakimś tam w miarę zrozumiałym stopniu. No ja też było kilka słów, których nie rozumiałem, ale ogólnego kontekstu można to jakoś wyłapać, więc tak się oto prezentuje ta gra. I teraz mamy wyjaśnioną całą sprawę. Pan Sahid był złodziejem, okradał jej dom, a kiedy ona przyszła, to on, żeby uciec, dał jej w łeb czym, co miał pod ręką. Uderzenie spowodowało, że zegar przemówił. No i tyle. Taka gra. Fajna gra. Tylko no, polegają, to jest taka, no mówię, visual novel. Gra, książka, gra czytanka. Więc, no ale jest to inny gatunek, naprawdę ciekawy. Myślę, że warto spróbować. To dzięki za uwagę i cześć.